Cześć, jestem Lucky i witam Was w kolejnym odcinku z DC Metal. Jako że zakończyliśmy już sobie wszystkie historie alternatywnych wersji Batmanów, dzisiaj przejdziemy nieco w głąb tej głównej historii. Swoją drogą, jeśli ktoś z Was przegapił jakikolwiek odcinek historii Batmanów, to polecam zobaczyć taką specjalną playlistę, która będzie w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dzisiaj zajmiemy się komiksem o nazwie Batman Lost. Jest on całkiem spory i daje nam kilka nowych informacji o całym wydarzeniu, o tym dlaczego to wszystko się skupia właśnie na Bruce'ie, jak i również możemy się dowiedzieć kilku nowych informacji o Barbatosie. Historia jest nieco skomplikowana, ponieważ skaczemy po różnych epokach w czasie, dlatego pamiętajcie, aby się skupić, wariaty, tak jakbyście oglądali reklamy i ich nie pomijali. I tak przy okazji tylko powiem, że polecam zajrzeć Wam na sklep z koszulkami, ponieważ wleciało kilka nowych wzorów, a teraz jest ciepło, więc możecie sobie kupić jakąś koszulkę Starlabs lub bluzę, jeśli ktoś woli ciepło. Pierwsza strona tego komiksu ukazuje nam postać Bruce'a Wayne'a w podeszłym wieku. Siedzi on na fotelu i mówi: widzę cię. Mówi to do małej dziewczynki, która okazuje się być jego wnuczką. Chciała mu zrobić niespodziankę i narzeka, że jej ją zepsuł. Bruce odpowiada, że jest ciekaw, jak ona w wieku 78 lat będzie myślała o niespodziankach. Pyta również, dlaczego nie bawi się ze swoimi kuzynami, a dziewczynka odpowiada, że nie chce się z nimi bawić, ponieważ chce usłyszeć jakąś opowieść. Bruce się zgadza na prośbę Janet i proponuje opowieść o Zorro, który musiał zmierzyć się z okropnym gubernatorem. Janet odpowiada, że nie chce zmyślonej opowieści, chce usłyszeć prawdziwą. Bruce mówi: no dobrze, w takim razie udaj się do półki i wybierz swoją ulubioną historię o przygodach Batmana, a ja ci ją opowiem. Janet mówi, że jest ich tak dużo, że nie wie, którą wybrać. A Bruce się z nią zgadza i dodaje, że właśnie przez ich ilość zaczął je zapisywać, inaczej nigdy nie byłby w stanie wszystkich zapamiętać. Zresztą i tak nie pamięta połowy, ale zapewnia, że wszystkie się wydarzyły. Janet wybrała. Jest to historia Chemical Syndicate. Bruce odpowiada, że była to jego pierwsza sprawa, był wtedy młodym i niedoświadczonym bohaterem, dopiero się kształtował i tak naprawdę ledwo wiedział, co robił, dlatego proponuje jej inną historię, taką, w której coś się będzie działo. Ale Janet naciska na tą, ponieważ jest jej ulubioną. Po tych słowach Bruce się zgadza, otwiera książkę i widząc pierwszy obrazek, który pokazuje okno, mówi: dziwne. Z tego co pamiętam, ta historia tak się nie zaczynała. Dziadku, nie wygłupiaj się, tak było, wariacie, powiedziała Janet. Bruce nieco zmieszany przytakuje i mówi, że oczywiście, tak było. Wtedy lądujemy do tej historii, a tam widzimy człowieka z bronią w ręku, która zostaje mu wytrącona za pomocą batarangu. Wtedy też widzimy Batmana, który ma swój pierwszy kostium, właśnie w takim kostiumie zadebiutował po raz pierwszy w roku 1939, a najbardziej charakterystycznym elementem tego stroju były fioletowe rękawiczki. Batman mówi, że przyszedł tutaj, aby pomóc. Mówi, że odciski palców na nożu pokrywają krew, co oznacza, że Lambert, czyli osoba z bronią, wyciągnęła ostrze z ciała swojego ojca. Batman wspomina, że czytał raport, który został złożony do pana Gordona i jego przyjaciela Bruce'a Wayne'a. Była w nim informacja, że Lambert widział jakiś dziwny kształt przy oknie. Lambert, którego ojciec został zamordowany, mówi, że wydawało mu się, że widział jakiś kształt po drugiej stronie. Ale być może było to przez to okno, które zawsze jest pokryte krwią. Dodaje, że jest to spowodowane kątem, pod jakim zostało ono ustawione, taki go nie widzą i po prostu w nie platują. Następnie słyszymy narrację starszego Bruce'a. Krew? Nie, to niemożliwe, to było całkowicie inaczej. Janet odpowiada, że tak właśnie było. Krew była wszędzie, a my widzimy, jak kolejny ptak uderza w tę szybę. Tutaj warto się zatrzymać i dodać, że podczas pierwszego komiksu, w którym wystąpił Batman, czyli podczas 27 wydania komiksu Detective Comics, Batman rzeczywiście zajmował się swoją pierwszą sprawą i był nią również Chemical Syndicate, ale wyglądała ona znacznie inaczej niż to, co mamy pokazane tutaj. Następnie mamy taki pierwszy skok w czasie. Lądujemy w innym komiksie o nazwie Batman The Return of Bruce Wayne, czyli historii z roku 2010, która dzieje się zaraz po wydarzeniach z Final Crisis, czyli historii, która dotyczyła Darkseida i w której Batman został przeniesiony w bardzo odległą przeszłość. Swoją drogą, jeśli chcielibyście zobaczyć na kanale tę historię, to machnijcie tam pod spodem jakąś łapką w górę, a jak będzie ich jakoś bardzo dużo, to coś o tym nagram. Oczywiście Batman został później odnaleziony przez Justice League, ale spędził tam całkiem sporą ilość czasu. Między innymi dlatego rysował na ścianach symbol nietoperza, aby nie zapomniał, kim jest.
Rzecz w tym, że rysując te symbole na ścianach doprowadził do powstania ugrupowania o nazwie Tribe of the Bat. Natomiast Barbatos użył zarówno tego symbolu, jak i całego ugrupowania dla siebie i tak naprawdę dzięki nim i dzięki Bruce'owi udało mu się przenieść do tego głównego uniwersum DC. Następnie wracamy do opowieści na fotelu. W tle widzimy, że Janet budzi Bruce'a, ponieważ zasnął przy opowiadaniu. Kontynuuje historię, zaczynając od miejsca, w którym został uwięziony. Mówi, że był to moment, w którym już wszystko wiedział i rozwiązał całą sprawę. Za wszystko był odpowiedzialny Stryker, partner biznesowy ojca Lamberta, który wrobił jego syna, aby przejąć kontrolę nad firmą. Wtedy Bruce przerywa historię i mówi, że nie chce jej już dłużej opowiadać. Mówi, że musi znaleźć drogę powrotną, musi znaleźć okno. Janet odpowiada: nie, musisz iść na dół drabiną, dziadku. Teraz. Wtedy przeskakujemy do całkowicie innej scenerii. Lądujemy na tak zwanej Ceremony of the Bat i widzimy Thomasa Wayne'a, który trzyma w dłoni sztylet i kieruje się do ołtarza, na którym leży jakaś kobieta. Nagle wszystko przerywają krzyki. Krzyki osób, które mówią, że Barbatos nadchodzi, a następnie dochodzi do pożaru, więc wszyscy uciekają. Thomas natomiast nie chce zostawić kobiety leżącej na ołtarzu, lecz gdy kobieta się podnosi, mówi, że umiera tylko dla niego. Dla Batmana, który jest świetnym wagonem, dzięki któremu wielki Bóg zjawi się w naszym świecie. Jej ofiara otworzy okno i jest ona tylko małym kawałkiem, który może go zobaczyć, ale widzi jego, tak samo jak Barbatos. My natomiast widzimy Batmana zamiast Thomasa, po czym skaczemy do kolejnej historii, w której Joker jest burmistrzem. Jest tutaj Green Arrow, który mówi do Batmana, że zaraz umrą. Batman odpowiada, że nikt nie umrze, bo to wszystko nie jest prawdziwe. Mówi, że musi znaleźć okno wymiarowe. Musi iść do góry, aby wydostać się z tego przeklętego miejsca. Później po raz kolejny trafiamy do głównej historii, którą Bruce opowiada swojej wnuczce. W historii, którą opowiada Bruce, Batman ściga Strykera i w pewnym momencie zatrzymują się, a Batman pyta go, kim tak naprawdę jest. On odpowiada, że Batman wie, kim jest. Zawsze to wiedział, a następnie wskakuje do jakiegoś kwasu, mówiąc: przyjrzyj się, Bruce. Popatrz i powiedz mi, co widzisz. To jest moment, w którym po raz kolejny skaczemy do innej historii. Tym razem widzimy Alana Wayne'a, który odkrył, że w Gotham City działa Trybunał Słów, a następnie zostaje uśmiercony przez Talona. Później po raz kolejny ni stąd, ni zowąd widzimy, jak Bruce Wayne biegnie ulicą, wykrzykując, że musi uciekać. Zostaje zatrzymany przez policję, której mówi, że musi znaleźć drogę na górę. Okno na górę. Wtedy również wpada do kanalizacji i ląduje na statku kosmicznym z Harley Quinn. Wtedy też Batman otwiera drzwi statku i udaje się w górę, natomiast w obecnych czasach jego wnuczka Janet mówi, że przekręca historię. A następnie wracamy na miejsce zbrodni z pierwszej sprawy, jaką Bruce rozwiązał jako Batman. Batman wyjaśnia wszystkim na miejscu, że ptaki, które uderzają w okno, to nie przypadek. Ogólnie ptaki mogą być zmylone przez silne wibracje metali, a nawet podążać w ich kierunku. Mówi, że ptaki próbowały mu pomóc. Batman otaczał się nimi, aby przypominały mu, kim jest i gdzie jest. Dopiero teraz do niego doszło, że wcale się nie zgubił. Jest on Batmanem i jest uwięziony w Dark Multiverse, ale znajdzie okno i znajdzie ukrytą drogę do wyjścia. Po tych słowach odnajduje ukryte w ścianie drzwi, a Janet, która siedzi na fotelu ze swoim dziadkiem, po raz kolejny mówi, że Bruce zmienia historię, a ona boi się takiej wersji. Bruce jej odpowiada, że on musi ją zmienić, aby dojść do końca. Janet odpowiada, że pokaże mu koniec, a następnie skacze na sufit i wygląda jak jakiś demon. Bruce udaje się do następnego pokoju i pyta: gdzie jesteś? Stoję za tym wszystkim, Bruce. Popatrz za siebie. Co widzisz? Wiem, co widzisz. Za tym wszystkim widzisz ptaki i nietoperze pracujące razem, aby nadać kształtu twojej pierwszej sprawie. Nad tym wszystkim widzisz światy, gdzie odniosłeś porażkę. Tak jak teraz. Widzisz ciemną i pustą prawdę o sobie. Odpowiedź na swoją pierwszą i ostatnią sprawę. Bruce po raz kolejny dopytuje: gdzie jesteś? Jestem tutaj, odpowiedział głos w odbiciu szyby okna. Bruce od razu rozpoznaje w tej postaci Barbatosa i pyta, dlaczego chce zmienić jego historię. Na co ten odpowiada, że on ją stworzył. Zawsze był tutaj, przy oknie. Widział, jak Bruce podróżował w czasie. Bohater, który stworzył symbol nadziei. Idealny wagon. Więc go ukształtował. Trybunał Słów, Tribe of the Bats. Oni ukształtowali jego historię, rodzinę, życie, a nawet jego miasto. Bruce mówi, że to niemożliwe, bo on jest demonem. Nietoperzem, Bruce. Jestem nietoperzem, odpowiada Barbatos, a my widzimy nietoperza zza okna. To jest o tyle ważne, że Bruce, będąc młodszym, zobaczył właśnie za oknem takiego nietoperza i to w dużym stopniu przyczyniło się do powstania postaci Batmana.
Bruce zdenerwowany tymi słowami uderza w odbicie w oknie, a Barbatos dodaje, że jest nietoperzem, jest ojcem i sprawił, że Bruce myślał o sobie jako o dobrym detektywie. Detektywie, który może rozwiązać tą pierwszą sprawę. Pomagał mu cały czas, aby zrobić z niego bohatera, którym jest teraz, aby mógł stać się świetnym wagonem. Wtedy widzimy również Barbatosa w innej postaci. Wtedy mówi, że Bruce jest nikim bez niego. To miejsce, jego królestwo, jest pełne stworzeń ze strachu i porażek. Wszystkie galaktyki zostały zbudowane z niewyobrażalnego terroru z serca Bruce'a. Barbatos pokazał mu tylko 3, ale ich ilość jest ogromna. Ludzie myślą, że Batman jest obrońcą ludzkości, może nawet najwspanialszym ze wszystkich. Niektórzy pragną być jak on, a wszystko dlatego, że to właśnie Barbatos takiego go stworzył. Następnie pokazuje mu, że to wszystko jest prawdziwe. Wtedy widzimy inne wersje Batmanów z Dark Multiverse. Jest na przykład Flash, który walczy z Batmanem Red Death, jest Wonder Woman i Batman the Merciless, czy Green Lantern i Batman the Dawnbreaker. To wszystko powoduje, że Batman nie wytrzymuje i mówi, że nie chce tego widzieć. Można nawet powiedzieć, że jest wystraszony, a tego u niego raczej nie widzimy, natomiast po chwili dodaje, że się poddaje. My natomiast wracamy do Bruce'a i jego wnuczki, która go budzi. Bruce ją przeprasza i mówi, że musiało mu się usnąć, a następnie opowiada historię, zaczynając od początku, od widoku na okno. Wow, powiem wam, że to jest mega skomplikowana historia, w której naprawdę można się łatwo pogubić. Niemniej jednak dowiedzieliśmy się tutaj kilku nowych rzeczy na temat Barbatosa i jego historii, na temat tego, jak doszło do kontaktu z Bruce'em i dlaczego to właśnie Batman jest głównym bohaterem eventu, jakim jest DC Metal. Co ciekawe, na samym końcu ta historia zatacza koło i Bruce po raz kolejny czyta opowieść o przygodach Batmana swojej wnuczce, więc tak naprawdę nie wiemy, czy był to sen, czy nie, czy to się w ogóle wydarzyło. Mam nadzieję, że udało wam się to zrozumieć, natomiast jeśli coś jest dla was niejasne, to piszcie w komentarzach poniżej, a ja postaram się wam na to odpisać. Przypominam również o Snapie i Instagramie, bo kto nie followuje, ten towar kołuje. No, słyszałeś ten rym, wariacie? Tak więc teraz wbijaj na Instagram i obserwuj. My natomiast słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach lub właśnie gdzieś tam na Instagramie. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga. Zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na Facebooka i sklep, do których link masz w opisie.